Mam na imię Mateusz, jestem pomysłodawcą, czyli osobą, która wpadła na pomysł zebrania swoich przyjaciół i osób z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, która przyczyniła się do rozwoju zespołu Heroes Orchestra. Jestem też oczywiście dyrygentem, pracuję nad aranżacjami i zespołu. Założenie Heroes Orchestra było trochę przypadkowe, w stylu to wszystko stało się na tak zwanym wyjeździe, możemy powiedzieć integracyjnym, czyli na pierwszym roku na studiach jest zorganizowany jakiś taki mały wyjazd muzyczny dla pierwszoroczniaków. No i jakby był pełen autokar young muzyków. Rozmawialiśmy na temat hobby, rzeczy, które robimy na co dzień. Padło na temat gier. I rozmawialiśmy dużo o grach. Okazało się, że w sumie dużo osób, które tam były, osoby te spędzały bardzo dużo czasu przy instrumencie, ale też przy komputerze, czyli po prostu ekipa graczy tam się zebrała i rozmawialiśmy na temat różnych gier. Padło głównie na temat Heroesów. Jakoś stwierdziłem, że kurczę, no Heroesy to jest rzecz, którą mam w głowie wbitą. Ja bardzo dużo grałem, ja byłem młodszy w Heroesów, moja siostra trzymała mnie na kolanach, ja jeszcze nie umiałem angielskiego, ledwo, no dobra, no polski oczywiście umiałem, ale gryf królewski, no to nie wiedziałem, co to jest gryf. Także jeszcze mitologii wtedy nie znałem. No i wpadłem na pomysł zebrać się drużynę fanów Heroesowych i zacząć grać muzykę z Heroesów. Był mały problem, bo muzyka z Heroesów była raczej symfoniczna, czyli ze składem kontrabas, gitara, akordeon, flet, klarnet. No nie mogliśmy za bardzo grać muzyki Heroesowej, więc graliśmy muzykę z innych gier. Ale po jakimś czasie coraz więcej osób się znalazło z korytarza, czy po prostu z moich przyjaciół z osiedla na przykład, czy osób, które kojarzyłem ze ścieżki muzycznej związanych z muzyką i stwierdziły, że wow, w sumie znamy Heroesy, bardzo chcemy dołączyć do tej drużyny. Także tak to się stało. Moja pierwsza interakcja z Paulem Romero, pamiętam. To był szalony dzień. Wiedzieliśmy, że Paul jest wtedy w Warszawie i już kilka tygodni wcześniej mieliśmy przygotowaną niespodziankę. To znaczy wiedzieliśmy, że Paul jest w Warszawie, będzie odwiedzał Muzeum Chopina i to było bardzo blisko Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Stwierdziliśmy, kurczę, no musimy mu zrobić niespodziankę muzyczną, zaprosimy go do sali koncertowej, zagramy dla niego prywatny koncert. No i tak czekamy, chyba byliśmy mówili na 13, czekamy, no nic, mówię, dobra, jeszcze jedna próba, coś tam przegramy, kilka utworów. No i nadszedł ten moment. Był moment, kiedy właśnie nasz przyjaciel Mateusz Pawlach oprowadzał Paula, oprowadzał go po Uniwersytecie Muzycznym i powiedział mu, słuchaj, wiesz co, zobaczymy, bo tu jest sala koncertowa, może akurat jakiś zespół ma na próbę. Oczywiście to było zaplanowane, zanim szedł nasz operator kamery. Wszystko widać jak Paul wchodzi na uniwersytet, ogląda, czyta o Chopinie, idzie do sali koncertowej, a nasz kameraman idzie za nim. Jest to nawet widoczne na niektórych klipach, które wtedy mamy nagrane z tego wydarzenia. No to było wielkie wow, w stylu zobaczyć na żywo kompozytora jeszcze w takich warunkach, że no ja doskonale to pamiętam. Paul przyszedł w okularach, w takiej modern kurtce, w czapce z brokiem. I tak na początku usiedli, że jakaś muzyka, kurczę, jaki zespół gra, posłuchamy. No i tak po 10-20 sekundach, ja byłem wtedy odwrócony do orkiestry, ale nagle słyszałem, że ktoś się zbliża i stwierdziłem, czyli on to poznał, wow, udało się, niespodzianka się udała, to było super. Pamiętam jak był, on już wtedy znał nasz zespół z nagrań YouTube i no był, ciężko to opisać, to widać taką radość, ale taki w ogóle szok, że jakby, czy to jest Heroes Orchestra? On tego nie wiedział, czy to jest moja muzyka, to jest Heroes Orchestra i jakby to sekundy minęło, mówi, mogę z wami zagrać? Po prostu takie, no nie powiem, że wszedł na scenę, ale był taki od razu mega in.
No i tak, oczywiście przygotowaliśmy utwory z fortepianem. No to było, no nie zapomnę tego dnia. Z tego dnia mam w swoim folderze na komputerze, mam filmy, mam zdjęcia. Czasami do tego wracam, to jest bardzo mocne wspomnienie, bardzo fajne i bardzo dobrze to wspominam oczywiście, ale też Paul bardzo dobrze wspomina, że to jest, no nie powiem, że to był przełom, ale takie pierwsze zderzenie tych światów, no to było super. Moja przygoda z serią Heroes zaczęła się, nie pamiętam kiedy, ile dokładnie miałem lat, ale pamiętam dokładnie, że moja siostra starsza ode mnie o 15 lat, Ania, pisała pracę magisterską i z reguły wieczorem, mieliśmy już wtedy komputer, zamykała się w pokoju i powiedziała, że teraz ja muszę się zająć sobą, pobawić się klotkami czy wyjść z kolegami na podwórko, bo ona będzie się skupiać teraz na pracy. No i rodzice też mówili, dobra, nie wchodź nam, nie przeszkadzaj. No i pewnego razu stwierdziłem, a co jeśli tam wejdę? Wiem, że Ania pisze na komputerze pracę i wiem, że mam nie przeszkadzać, ale zobaczę. No i otworzyłem te drzwi. No i słyszę ptaszki, słyszę taką melodię. Wiem, co to za melodia jest oczywiście teraz, to był Graz i widzę, że to jakby... Wiedziałem wtedy, jak wygląda okienko Microsoft Word i to nie było okienko Microsoft Word. To był scenariusz chyba Wojna. Moja siostra grała zamkiem i była tura, w której ona ulepsza gryfy na gryfy królewskie. Ja jak zobaczyłem gryfa królewskiego, że w ogóle... Po pierwsze, jak zobaczyłem, co to jest. To nie jest praca, to jest jakiś magiczny świat. To są drzewka, jest ładna muzyka, jakieś jednostki chodzą po mapie, jest jakiś zamek. Mówię, wow. No i ona już widzi, że zorientowała się, że ja już tam stoję. Mówi, dobra, chodź, pokażę ci, to są Heroesy. No to mnie zahipnotyzowało kompletnie. Pamiętam, no były gryfy, były walki, później były artefakty. I dla mnie to był taki w ogóle szok, że ale my, jakby co to jest? Wiem, że są gry komputerowe, bo tam grałem w jakieś River Ride, czy pierwszego nie Duma, tylko Quake'a, gdzie była, nie, przepraszam, to był Wolfenstein. Czy moje siostry chłopak gra Wolfensteina, widziałem Quake'a, River Ride czy Atlantis, takie gry mieliśmy. Wiedziałem, że moi koledzy wtedy z bloku grają w Tibie, ale pamiętam, że pierwszy styczność z Heroesami to był w ogóle jakiś... No odpłynąłem kompletnie, ten świat magiczny mnie pochłonął i to było moje pierwsze moja bezpośrednia styczność z Heroesami. Widząc jak siostra gra i grając u niej na kolanach. Później to się powtarzało i pamiętam, że też któregoś razu samemu chciałem zagrać i to już później jak odrobiłem lekcję i mama mi pozwoliła samemu zagrać, to już poszło dalej. Poszło. Która część? Oj, bardzo trudne pytanie. No dobra, no będę odważny. Moim zdaniem, jeśli chodzi o gameplay, najbardziej mi się podoba Heroes 4. Rozwój bohaterów, możliwość walki bohaterem na mapie, rozdzielanie jednostek, żeby sobie chodziły, to może nie było najlepsze rozwiązanie, ale na przykład połączenia czarów, szkoły magiczne, rozwój bohatera, tak jak powiedziałem, plus cały... Dużo osób mówiło, że Heroes 4 są takie szaro ponury, że są szare, że tam nie są takie kolorowe, bajkowe jak Heroes 3. A mi się to podobało. Ja pamiętam, że pierwszy raz zobaczyłem Heroes 4 w gazetce pod blokiem w kiosku. Ja się patrzyłem cały dzień na tą gazetkę. Mama mi kupiła, nie pamiętam czy to było CD Action czy coś innego, ale pamiętam, że była taka plansza, że wychodzą Heroes 4 i był plakat. Ja po prostu miałem ten plakat i się zastanawiałem, kurde, czy to jest ten duży czarny smok, to on jest ten z Heroes 3, to ma 300 HP, a ten złoty golem, on będzie miał odporność na czary? Może z jakiego będzie zamku? Naprawdę, ja cały dzień się patrzyłem na ten plakat. I on miał pewnie duży wpływ na to, że uważam, że czwórka, ja po prostu najbardziej lubię czwórkę, no wiadomo, no i druga jest trójka. No Heroes 3 do tej pory przez ten rozwoje, wszystkie modyfikacje, Horn of the Abyss i tak dalej. To jest gra, uważam, że ponadczasowa i też rozwój e-sportu w Polsce, jeśli można tak powiedzieć, heroesowy, streamerzy i tak dalej, turnieje. To uważam, że no trójeczka, a na ostatnim, znaczy nie ostatnim miejscu, ale zapytałeś o top 3, chyba dwójka. Dwójka miała też specjalną muzykę i była trudna. Jakby komputer w dwójce potrafił
bardzo narozrabiać. Także 4, 3, 2 w ten sposób. Zamki. Okej, no kurka, bardzo trudne pytanie. No okej, zacznę może od 2. Uważam, że mimo tego, że zamek jakby Chaos, czyli Warlock z 2 jest po prostu mocniejszy. To jest jawne, to jest fakt. Zamek Warlock z 2 jest mocniejszy niż pozostałe zamki. Mi się jakoś strasznie Barbarian podobał i Cyklopy. Wilki też były bardzo w ogóle... Bardzo ciekawa sceneria. To mi się bardzo podobało, chyba najbardziej z 2. W 3 Stronghold to jest bezapelacyjnie mój ulubiony zamek, jeśli chodzi o w ogóle stworzenia, cały klimat, muzykę. Natomiast Dungeon jeszcze bardzo lubię. Lubię lochy, moja siostra ciągle gra lochami i w ogóle lochy to nigdy nie zapomnę jakby view lochów, czyli jak to wyglądało, jakie tam są jednostki te chodzące, no stąd troglodyta był naszym tutaj nadwornym pierwszym logotypem po prostu. No nigdy nie zapomnę, uważam, że to jest jakoś ikoniczna jednostka dla mnie, też powiązana z naszym projektem. No z 4 to jest strasznie trudne pytanie, bo ja naprawdę bardzo dużo grałem w Heroes 4, wszystkie zamki lubię, ale jak miałbym powiedzieć ten, który lubię najbardziej, chyba Chaos. Nie wiem, czy on jest najmocniejszy. Chaos. Postawmy na Chaos. Oczywiście. Uważam, że World of Warcraft ma najbogatszą i najlepszą muzykę ze wszystkich gier. Bezapelacyjnie, jeśli ktoś ma inne zdanie, bardzo chętnie wdam się w dyskusję bardzo długą, bo bardzo dużo studiowałem muzykę z World of Warcraft. Uważam, że muzyka po prostu jest z WoWa, jest zróżnicowana, to jest mało powiedziane, jest po prostu gigantyczna, bogata w absolutnie różne formy. Wszystkie gatunki muzyczne praktycznie tam możemy znaleźć, oczywiście poza jakimiś wyjątkami w stylu death metal. Ale naprawdę ogromna ilość. World of Warcraft, Icewind Dale, czyli muzyka, no Sura też była fajna, ale wydaje mi się, że Jeremy Soule to też jest osoba, która po prostu, jego charyzma muzyczna, jego język muzyczny jest, da się to poznać, on jest po prostu wspaniały, jest absolutnym wirtuozem kompozycji, więc jak miałbym się zatrzymać, to muzyka właśnie cała do WoWa praktycznie, czy World of Warcraft, generalnie bliżej klasika Vanilli i The Burning Crusade, uważam, że te w ogóle... Ścieżka dźwiękowa do tak zwanego TBC, czyli drugiego dodatku, no, przepraszam, pierwszego dodatku, absolutne tam są, no, godzinę moglibyśmy o tym rozmawiać, naprawdę, motywy muzyczne, czy Karazhan, czy Barents i tam Eversong Woods, to z różnych ekspansji, znaczy z Vanilli, z TBC, ale no to absolutnie World of Warcraft, Icewind Dale, Neverwinter Nights tak samo. Wiem, że tutaj Paul też miał przy tym udział, ale uważam, że kompozycje z Neverwinter Nights to są absolutnie po prostu wspaniałe dzieła. Musieliśmy to dograć, ja zapomniałem, to jest wstyd, ale ja zapomniałem o jednej z bardziej kultowych również w Polsce gier, czyli Gothic. Uważam, że jakby, no muzyka z Gothica jest równie ponadczasowa co Heroes of Might and Magic i no Gothic ma wspaniałą muzykę, tutaj nie ma co dodać, Old Camp, Vista Point, no cuda po prostu. Tak, jest udział Heroes Orchestra, możemy to powiedzieć. Braliśmy udział przy tworzeniu kompozycji, również przy nagrywaniu ścieżki dźwiękowej do nadchodzących Heroesów Olden Era. No było to wspaniałe wydarzenie, ja nigdy nie pomyślałem o tym, że mógłbym zostać poproszony o skomponowanie utworów do nowej gry Heroes. No to jest marzenie po prostu moje, zawsze było i się spełniło. Proces, który był od początku, myśli o tym, z tego, że ja grałem dużo w Heroesów, stworzenie projektu, z tego, że gramy muzykę Heroes, później, że gramy muzykę z kompozytorem, robimy koncerty, bardzo jest duże zainteresowanie, ludziom się to podoba. Do tego, że Ubisoft to zobaczył i stwierdził, kurczę, chcę, jesteście bardzo ważną częścią community, chcemy, żebyście byli zaangażowani w ten proces. No było to super, no a jak ja zostałem bezpośrednio poproszony, żeby też jakieś kompozycje tam dorzucić, no to no marzenie po prostu, bardzo się z tego cieszę.
bardzo, mam nadzieję, że się będzie wszystkim to bardzo podobać. Myślę, że tak, bo czuję, że mamy już przez te wszystko studiowania i po prostu przegranie wszystkich prawie aranżacji z Heroesowych, trochę już mamy Heroesowe DNA. Oczywiście DNA się nie da nabyć, ale możemy użyć tego zwrotu, że nabyliśmy już trochę Heroesowego DNA i mam nadzieję, że to będzie słychać. Tak, myślimy. Mieliśmy już kilka takich małych podejść, ale to nie jest łatwe organizacyjnie, dlatego że my nie jesteśmy oczywiście orkiestrą etatową, czyli nasi muzycy, tak samo jak ja, mamy też swoje prace poza Heroes Orkiestra. I nawet zorganizowanie jakby teraz festiwalu, wielu koncertów, to już jest jakby, no nie to, że problem, ale to jest po prostu wyzwanie. Powiem tak, mamy to w planach, ale to musi być naprawdę duże przedsięwzięcie. Może na przykład na 10. urodziny udałoby się coś takiego zrobić. No dużym plusem jest to, że my się podobamy, czyli nasz projekt uważam, że jest bardzo wartościowy i jakieś czy dofinansowanie, czy takie po prostu pozyskiwanie nawet znajomości w salach koncertowych poza Polską, myślę, że nie byłoby problemem. Myślimy o tym, aczkolwiek jeszcze duża część Polski jeszcze musimy ją zwiedzić, także myślę, że jeszcze trochę do tego, ale oczywiście mamy to w planach i bardzo byśmy chcieli. Jasne. Powiem tak, dużo soundtracków inspirowało mnie do tworzenia aranżacji z wielu filmów. Na przykład aranżacja Fortress i trochę zmiana tego opracowania w stosunku do oryginału. Dla mnie to musiało w stylu, nasz temat Fortress po prostu ma przedłużoną tą środkową część, taką bym powiedział kulminację. Bardzo mi się podoba i w ogóle bardzo podobne są akordy w soundtracku do Robocopa. Tam są bardzo masywne akordy blaszane, bo tam jest bardzo ładna modulacja i to jest takie bojowe, mi się to zawsze tak kojarzyło. Kulka. Robocop. To jest pierwszy film, który mi przychodzi na myśl. Terminator. To też tam jest jeden temat w zasadzie, ale też pojawia się jakby instrumentacja czy zbudowanie formy na bazie jednego tematu, który później ewoluuje i ma różne takie swoje odcienie, bym powiedział. Terminator, to jest też, uwielbiam ten film. Bardzo mi się podobał. Do Władcy Pierścieni zdarzy się jakieś odwołanie. Oczywiście uważam, że muzyka z Władcy... Jestem dzieckiem Władcy Pierścieni, więc tutaj na pewno się czasami pojawiają jakieś odniesienia. Na przykład Evil Team nasz to jest trochę nawiązanie do Ucieczki przed Barlogiem, czyli tak naprawdę też Evilem i mamy tam wykorzystane kilka motywów. W ogóle to jest śmieszne, bo to samo tempo ma Evil Team z Heroesów, czyli tom 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 tom. No to jakby ta muzyka, kiedy Barlog goni na jakby drużynę Pierścienia z Gandalfem, znaczy Gandalf nie ucieka, tak, Gandalf później zostaje oczywiście i później się pojawia biały, ale no to te motywy są połączone, staramy się to trochę zazębiać, żeby też fani mogli to odczuć, ale też nie chcemy robić z tego po prostu są koncerty Władcy Pierścieni, po prostu jest taki mały tribut. Nawet część o tym nie wie, na przykład jak ktoś usłyszy, mówi kurde, ty, a tam w ogóle był taki fagot. Wiesz co, kurde, on mógł być gdzieś tu. W tej muzycy pewnie osoby, które bardzo znają dobrze soundtracki, pewnie to wychwycą, a jak nie, to się w komentarzu dowiedzą. Także zdarzają się takie tributy, mówię głównie, no Robocop to jest bezpośredni przykład, Terminator tak samo. Okej, moja playlista, ja jestem bardzo nostalgiczną osobą, ja lubię to, co było stare, to, co kiedyś lubiłem. Ja lubię słuchać muzyki pop starej, lubię bardzo Lady Gaga. Nie lubię muzyki nowoczesnej jakoś, nowoczesnego popu, polskiego czy zagranicznego jakoś nie bardzo. Lubię disco, lubię muzykę rozrywkową, lubię jakiś Eurodance 1990. Mimo tego, że to nie są moje lata, ale jak byłem mały, to leciało w radiu jakieś takie... Coco Jumbo to może późniejsze, ale tego typu utwory bardzo lubię słuchać. Lubię muzykę rozrywkową. Na co dzień bardzo się utożsamiam z muzyką klasyczną, dużo ją studiuję, pracuję przy niej, więc czasami taka muzyka prosta, kilka bitów, Eurodance, rozrywkowa,
to jest może jakaś odskocznia, ale też jak się na czymś skupiam albo próbuję zasnąć w ciągu dnia, no to puszczam sobie soundtracki z różnych gier, głównie z World of Warcraft, jakoś po prostu. Jak byłem młodszy i na przykład byłem chory, to mnie uspokajała muzyka z Barents czy muzyka z Elven Forest, więc bardzo duży wpływ na moją twórczość i moje, nie powiem samopoczucie, ale po prostu bardzo lubię słuchać muzyki ambientowej, głównie z World of Warcraft, trochę Skyrima też słucham. Chciałbym jeszcze jedną rzecz opowiedzieć, która mam nadzieję, że będzie ciekawa, o naszych fanach. Bardzo jest to dla nas budujące, jak przyjeżdżają fani naprawdę z jakichś odległości pokonują abstrakcyjnym. Na ostatnim koncercie były osoby z Brazylii, zdarzały się osoby, było kilka osób z Egiptu, są osoby z Finlandii, z Europy to już nie mówię, bo oczywiście, że się częściej zdarzają, ale naprawdę czasami myślę o osobach, które specjalnie na nasz koncert dwugodzinny są w stanie pokonać kontynent, żeby do nas przyjechać. To jest bardzo ciekawe, część osób o tym nie wie, ale ja też chcę zachęcić, mówiąc to, do osób, które mieszkają w Polsce i czasami twierdzą, że kurde, poczekam aż przyjedziecie, bo na razie daleko. Uważam, że to jest warte czasami tej chwili, żeby wszystkie te osoby później podchodzą i mówią, tak nie wiedzieliśmy, no ten samolot, koszty i w ogóle cały czas, żeby pociąg tutaj, tu przyjeżdża pociąg, tu jest lotnisko, tu się przesiadamy, załóżmy dolecieliśmy do Wrocławia, z Wrocławia do Warszawy, czy jakieś tego typu historie. I te osoby na początku podkreślają tak zwane difficulties, czyli jak to było trudno i że jednak się zdecydowaliśmy, a później mówią, naprawdę, słuchamy was 6 lat na YouTubie, wszystkie koncerty znamy i przyszliśmy tutaj i posłuchać tego wokalu na żywo, czy orkiestry, czy zobaczyć z jaką my pasją i zaangażowaniem to gramy, to życzymy, żeby każdy mógł tego doświadczyć na żywo. To taką anegdotkę bym zostawił, że uważam, że w pewnym sensie nasze koncerty są wyjątkowe. Czyli każdemu życzę, każdym fanom, którzy słuchają nas w internecie, żeby chociaż raz spróbowali na żywo, bo to jest naprawdę, to jest co innego. Tą energię, to zaangażowanie, pasję muzyków widać, słychać i czuć wszędzie. Dziękuję.